Excellent. Okay, well, we've been looking at the history of the early church, and we began last time looking at the period from the Messiah, Jesus, to the death of the apostles, and I'll let you. Oh, sorry, I'll let you. Zaczęliśmy patrzeć na historię wczesnego Kościoła i ostatnim razem patrzyliśmy od czasu śmierci Pana Jezusa, Mesjasza, aż do śmierci ostatnich apostołów. And we saw that both the Lord Jesus and the Apostle Paul and the Apostle Peter said that the church would go through terrible pressures, and the worst thing of all would be false doctrine that comes into the church. I widzieliśmy, jak Pan Jezus, apostoł Paweł, apostoł Piotr powiedzieli, wszyscy pisali i przepowiadywali, że zbór, Kościół Boży przejdzie przez wielkie uciski i po prostu będzie ten atak na Słowo Boże. And this week I want to look at the whole matter of persecution. I w tym tygodniu chcę spojrzeć na cały ten temat prześladowania. And just to begin with a verse from Matthew 24. I na wstępie zaczniemy z wersetem z 24 rozdziału Mateusza. And it's just verse 9. 9 werset. And Jesus said, "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake." Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody palać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Now I think we all know that the Roman Empire persecuted the early church very badly. Myślę, że wszyscy wiemy, że rzymski imperium prześladował wczesny Kościół bardzo, bardzo poważnie, groźnie. Now you may wonder why they were so angry with early Christians. I może zastanowiliście się, dlaczego Rzym tak się gniewał na wczesny Kościół, na tych pierwszych chrześcijanów. Now, as far as the Romans were concerned, the root of it began with the man we call Julius Caesar. Odnośnie ludzi z Rzymu, to się wszystko zaczęło, korzeń tej nienawiści się zaczął z człowiekiem pod imieniem Juliusz Cezar. Where do we go to? Well, let me tell you his real name. Powiem wam jego prawdziwe imię. His real name was Julius Caius Maria. Prawdziwe imię Juliusza Cezara Juliusza było Julius Caius Maria. Maria means of the family of Marius. Maria znaczy pochodzący z rodziny Mariusza. So, where did this name Caesar come from? Więc skąd to imię Cesarz przyszło? Skąd to imię wyszło? Ta nazwa. Caesar in Latin is pronounced Caesar. Cesar to się wymawia w łacinie Kaiser. So it's made up of two words. I to się tworzy z dwóch słów. It's made up of Caius, which was Julius Caesar's name. Caius to jest część imiona Juliusza Cezara. And the word Isar. I to drugie słowo Isar. And that wasn't a Latin word at all. I to wcale nie było łacińskie słowo. It was an old Etruscan word. To było stare słowo w języku etruskiańskim. And it meant God. I po prostu znaczyło Bóg. So Caesar means Caius the God. Więc ten tytuł Cesarz znaczy Kajas Bóg. But hang on a minute. Ale poczekajcie moment. Julius Caesar was dead
before Jesus came. Ale Juliusz Cesarz już był nieżywy, zanim Pan Jezus przyszedł na świat. So why do I say it all began with Julius Caesar? To dlaczego ja mówię, że się wszystko zaczęło z Juliuszem Cezarzem? Well, here's the reason. Tutaj jest powód. Julius Caesar became the dictator of Rome. Juliusz Cesarz stał się dyktatorem Rzymu. And he was a great general. I był wielkim generałem. He invaded Britain. Inwazję zrobił do Anglii, do Wielkiej Brytanii. But he adopted a very special title. Ale bardzo szczególny tytuł sobie przywłaszczył. And I wonder if you recognize it. I ciekawe, czy rozpoznacie ten tytuł. Because it's still used today. Ponieważ do dzisiaj ten tytuł jest używany. And here's his title. I tutaj jest jego tytuł. Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. That's the supreme pontiff. To znaczy główny, najwyższy pontyf, papież. So, who was the Pontifex Maximus then? Więc kto był tym Pontifex Maximus? It means the high priest of the pagan Roman religion. To oznaczało, że to był główny arcykapłan pogańskiej, rzymskiej religii. And it's a title that means that you're high priest, you're king, and you're God. I ten tytuł oznaczał, że jesteś nie tylko arcykapłanem, ale jesteś królem i jesteś zarówno Bogiem. And it came from ancient Babylon. I ten tytuł pochodził z starożytnej Babilonii. And the Babylonians passed it on to the kingdom of Pergamos. I Babilończycy przekazali ten tytuł do królestwa Pergamos. Now, do you remember Pergamos was one of the churches? The church at Pergamos was one of the churches that the Apostle John wrote to in the book of Revelation. Czy pamiętacie, że zbór w Pergamos był jeden z tych zborów, do których apostoł Jan pisał w Księdze Objawienia? And it's interesting, he said that Pergamos was the place where Satan's seat was. I bardzo ciekawe jest to, że on powiedział, że Pergamos to jest to miejsce, gdzie tron szatana jest. Now, when the Romans conquered the kingdom of Pergamos, Kiedy Rzymianie przejęli królestwo Pergamos, their high priesthood was passed on to Rome. ich cały system arcykapłaństwa został przekazany do Rzymu. And so Julius Caesar took the title of Pontifex Maximus. Więc Juliusz Cesarz przyjął ten tytuł Pontifex Maximus. So Caesar, Caius the God, Więc Kajzar, co znaczy cesarz, to znaczy Kajas, Bóg. and he takes this title Pontifex Maximus. To czyli ten, który się nazywał Kajas, Bóg, przyjął jeszcze ten tytuł Pontifex Maximus. Now I want to read you out something from the Roman poet Virgil. I chcę wam teraz coś przeczytać od poety ze czasów starożytnego Rzymu, który się nazywał Virgil. And this was written about 40 BC. I to było napisane 40 lat przed początkiem naszej ery. So it's before the Lord Jesus came. Zanim Pan Jezus przyszedł na ten świat. Now you need to listen carefully to this. Słuchajcie ostrożnie i uważnie. And this is what the poet says. I to jest, co ten poeta powiedział. He says, now returns the golden age of Saturn. Teraz powraca ten złoty wiek Saturny. Now appears the Immaculate Virgin. Teraz się pojawia niepokalana Panna. Now descends from heaven a divine nativity. Teraz spada z nieba boskie narodzenie. And then he addresses the goddess of maternity who's called Lucina. I potem odnosi się i zwraca się do bogini macierzyństwa, która nazywała się Lucina.
He says, O chaste Lucina, speed the mother's pains, haste the glorious birth. I ten poeta odnosi się do niej i mówi: o matko Lucino, pośpiesz te wszystkie bóle porodowe matki, niech to porodzenie chwalebne przyjdzie szybciej. And he says, usher in the reign of thy Apollo. I wprowadź szybko panowanie twego Apollo. Apollo was the god of the sun. Apollo to był bogiem słońca. And then he addresses a man called Pollio, who was consul in Rome at that time. I potem ten poeta się zwraca do człowieka, który się nazywał Pollio. I on był jeden z głównych przywódców w Rzymie w tamtym czasie. And he says, this is what he says. Thy consulship, O Pollio, shall lead to this glorious advent. I powiedział w takich słowach: Twoje przywództwo przyprowadzi ten cudowny moment tego narodzenia. And the new world order shall then begin to roll. I początek nowego świata rozpocznie się i rozpowszechni się od tamtego momentu. And thenceforth, whatever vestige of original sin remains shall be swept away from the earth forever. I od tamtego momentu jakiekolwiek jeszcze resztki grzechu pierworodnego, które jeszcze pozostaną, zostaną zmyte i zabrane na wieki. And the Son of God shall be the Prince of Peace. I Syn Boży będzie książem pokoju. Now, who is he talking about? O kim on mówił, ten poeta? This was deemed to apply to Caius Octavian, who was Julius Caesar's nephew. I oni tak uważali w tamtych czasach, że ten poeta się odnosił i pisał o bratanku, czyli bliskim krewnym Juliusza Cezarza. And he later became called Caesar Augustus. Który potem stanął się też cesarzem i był cesarzem Augustem. And he was the one who was on the throne when Jesus was born. I on był ten, który panował i był na tronie wtedy, kiedy Pan Jezus się narodził. And Augustus was born of a lady called Atia Maria. Augustus się urodził od takiej pani, jego matka była Atia Maria, who was a vestal virgin. Która była jedną z tych takich świątynnych panien, która właściwie niby wieczne panny, ale mają stosunki i tak dalej. Yeah, vestal virgins were young women who served in the temple of pagan gods. Takie panny, takie dziewczyny były brane jako bardzo młode, żeby służyć w świątyniach pogańskim bogom, bóstwom. And they came from very high level families in Rome. I pochodziły z takich bardzo ważnych, wysokich rodzin w Rzymie. And later, of course, they would marry somebody. I potem one wychodziły za mąż za kogoś. And this lady, Atia Maria, who was a vestal virgin, became the mother of the Emperor Augustus. I ta pani, Atia Maria, stała się matką cesarza Augusta. So he was the nephew of Julius Caesar. On był bliski krewny Juliusza Cesarza. And Augustus was the first who actually bore the name of emperor. I Augustus był pierwszy, który niósł w dodatku do innych tytułów ten tytuł imperator. Imperator, yeah. Imperator? And he claimed to be God. I on twierdził i mówił, że on jest Bogiem. He claimed to be the Son of God. On twierdził, że jest Synem Boga. And the Prince of Peace. I on twierdził, że jest książem pokoju. Now, can we be surprised that the Roman emperors became persecutors of the church, which proclaimed that Jesus is the virgin-born Son of God and the Prince of Peace? Dlatego nie możemy się w ogóle dziwić, że ci naczelni rzymskiego imperium
stali się strasznymi prześladowcami chrześcijan, którzy mówili, że Pan Jezus był Synem Bożym i prawdziwym księdzem pokoja. Now you may wonder how the poet Virgil was able to quote the Bible. Możecie się zdziwić, w jaki sposób ten poeta Virgil, ten poganin, mógł cytować Biblię. The answer is simple. Odpowiedź jest prosta. He had access to the Jewish community in Rome and to the scriptures of the Jewish community. On miał dostęp do żydowskiego społeczeństwa w Rzymie i też do ich pisma Starego Testamentu. And he hijacked prophecies in the book of Isaiah in this poem. I on po prostu jakby ukradł różne proroctwa z Izajasza, z Starego Testamentu i włożył w ten wiersz. Now, isn't it interesting that Satan put in his false Messiah before the true Messiah came? Czy to nie jest bardzo ciekawe, że szatan włożył i wczepił i ustawił swego fałszywego Mesjasza, zanim prawdziwy Mesjasz się urodził? Because of course Satan knows the Bible. Szatan zna Biblię. And he knew that the Messiah was going to come. I wiedział, że przyjdzie prawdziwy Mesjasz. And so he put in his own one before the Messiah came. Ustanowił swego fałszywego Mesjasza, zanim prawdziwy się narodził. So bloody persecution of the church began very early. Bardzo wcześnie, bardzo krwawne prześladowanie Kościoła Bożego rozpoczęło się. And it continued right up to the Edict of Toleration by the Emperor Constantine. I to prześladowanie okrutne trwało aż do takiego prawa, które imperator Konstantyn ustanowił. I to się nazywało taki jakby akt tolerancji. Now I'm going to say something which is quite controversial. Teraz ja powiem coś, co może być dosyć kontrowersyjne. But which is true. Ale to jest prawdziwe. After the emperors of Rome ceased to persecute, po tym, jak już imperatorzy, władcy Rzymu przestali prześladować chrześcijan, the power to persecute both Christians and Jews was put over to the Bishop of Rome. Ta moc prześladowania nie tylko chrześcijan, ale i Żydów została przekazana do biskupa Rzymu. And he took the title Pontifex Maximus. I on przejął na siebie ten tytuł Pontifex Maximus. Which is a pagan title. I to jest pogański tytuł, pogańska nazwa. And it's still held by the popes to this very day. I do dzisiejszego dnia ten tytuł jest używany przez papieży. Now I'm not making this up. Ja to nie zmyślam. It happened. Tak się stało. It's historic. To jest historyczny fakt. It's truth. To prawda. It really did happen. Naprawdę tak się stało. But let's go back to the Roman Empire. A cofnijmy się teraz do rzymskiego imperium. From the time of Nero, the Emperor Nero, od czasu imperatora Nero, it was always illegal to be a Christian. Od czasu Nerona było zawsze już nielegalne być chrześcijaninem. Why? Because the Christians recognized another king. Ponieważ chrześcijanie rozpoznawali innego króla. Another God. Innego Boga. And another Messiah. I innego Mesjasza. And they were seen as being rebels against the God King Caesar. I chrześcijanie byli widziani jako zbuntowani i buntowniczy przeciwko tego Boga Króla, cesarza. Now there were periods when there was less persecution. Były okresy, kiedy było mniej prześladowania. And when the church was left alone. I kiedy Kościół był zostawiony tak spokojniej. But we can say that some of the emperors were more extreme in what they did. Ale możemy powiedzieć, że niektórzy z tych imperatorów byli więcej ekstremalni w tym, co robili. Until the year 250 AD, persecutions were just local.
Aż do roku 2250 naszej ery prześladowania były takie wybuchy lokalnego działania. But after 250, they became empire-wide. Ale po roku 250 naszej ery prześladowania chrześcijan stały się w całym Imperium Rzymskim. So I'm just going to give you the names of a few of the worst emperors. Teraz ja trochę tych imion, tych najgorszych imperatorów wam przekażę. The first one is Nero. Pierwszy się nazywa Neron. He reigned from AD 54 to 68. On panował od 54 do 68 roku naszej ery. And it was under him that Paul was executed. I to pod jego panowaniem nasz apostoł Paweł był zabity. And many Christians in Rome were slaughtered. I wiele wierzących w Rzymie było zabitych, zarżniętych właśnie pod jego panowaniem. Next really bad one Następny bardzo taki zły was a man called Domitian. nazywa się Domitian. So Domitianus, he reigned from the year 81 to the year 96. On panował od roku 81 do 96 roku naszej ery. We think it was under him that the Apostle John was imprisoned on the Isle of Patmos. Myślimy, że to właśnie pod jego panowaniem apostoł Jan był zniewolony na wyspie Patmos. And here's another one. Tu i kolejny. The Emperor Trajanus. Jest taki imperator Trajanus. And during his reign, Ignatius, the Bishop of Antioch, was thrown to the lions in Rome. Podczas jego panowania Ignacy, biskup Antiochii, był rzucony do lwów. That was in the year 110 To się AD. stało w roku 110 naszej ery. Here's another one. Kolejny. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. He reigned from 161 to 180. On panował od roku 161 do 180 roku naszej ery. And he made a violent persecution in the south of France. I on gwałtowne prześladowania robił w południowej Francji. In the cities of Lyon and Vienne. Szczególnie w miastach Lyon i Vienne. In his reign, a man called Polycarp was martyred. I podczas jego panowania jeden wierzący Polikarp stał się męczennikiem. In AD 1, oh no, it was just slightly before his reign, AD 156. To się stało przed jego panowaniem w roku 1156 naszej ery. Polycarp was a disciple of the Apostle John. Ale Polikarp był uczniem apostoła Jana. And a man called Irenaeus sat at the feet of Polycarp. I człowiek z imieniem Ireneusz siedział u stóp Polikarpa. And Irenaeus became the bishop of the church in Lyon, in the south of France. I ten Ireneusz stał się biskupiem przełożonym zboru w Lyon, w południowej Francji. And he became one of the great defenders of the true faith in the face of heresy. I stał się z tym jeden z tych takich, który naprawdę walczył o prawdę, o prawdziwą wiarę, mimo że tyle było herezji wokoło. And sadly, during this time, the cult of relics began. Ale przykre jest to, że w tym okresie kult relikwii rozpoczął się. Because people kept the bones of the martyrs. Ponieważ ludzie trzymali wszystkie kości tych męczenników. And then following generations began to worship the bones. I te kolejne pokolenia zaczęły czcić te kości. You see how tricky Satan is. Jak podstępnie szatan to załatwia, prawda? Okay, let's move on to another emperor. Posuńmy się naprzód do innego imperatora. This is a man called Decius. On się nazywa Decius. And he executed many church leaders. On zabijał
skazywał na śmierć wiele przywódców zborów. He reigned from the year 249 to 251. On panował od roku 249 do 251 naszej ery. So it's just, is it 3 years? 3 latka. Zaledwie 3 lata. 2 or 3 years. 2-3 lata. But under him, all Christians had to get a certificate to prove that they had sacrificed to the emperor as a god. Ale pod jego panowaniem każdy chrześcijanin musiał dostać, jak chciał żyć, jeśli chciał przeżyć, taki certyfikat, cenzurkę, dowód, że złożył ofiarę do cesarza jako do Boga. All they had to do was to take a pinch of incense and drop it on the flame of the altar. Jedyne, co musieli zrobić, żeby tę ofiarę złożyć, to jest wziąć szczyptę kadzidła i zrzucić na ogień na ołtarzu. To wszystko w tej pogańskiej świątyni. And you say, well, it's only a, pinch of incense. Ktoś może powiedzieć, o, to tylko jest szczypta kadzidła. But when you did that, you said, the Roman emperor is God. Ale robiąc to, pokazywałeś wszystkim, że ty mówisz, że imperator rzymski jest Bogiem. Now, a lot of Christians fell away I wtedy dużo chrześcijan odpadło. because they were faced with torture and death. Bo mieli taki wybór, albo to zrobić, albo umrzeć i być torturowani. Here's another bad emperor. Kolejny zły cesarz. This emperor was called Valerian. Ten się nazywał Walerian. And he reigned from 253 to 260. I on panował od 253 do 260 roku naszej ery. And he prohibited by law all meetings for Christian worship. I on wprowadził w prawo, że wszystkie zgromadzenia chrześcijańskie, aby czcić Boga naszego, były zabronione. And he tried to kill all the bishops and elders of the church. I on starał się zabić, wytępić wszystkich przywódców, biskupów, liderów zborów i Kościoła w ogóle. And under him many died for the faith. Bardzo wiele umarło dla wiary dla Chrystusa pod jego panowaniem. But some gave in and Ale sacrificed. niektórzy się poddali i złożyli tę ofiarę. So these two, Decius and Valerian, did much damage. Więc Decius i Valerian wiele zła i krzywdy wprowadzili. And they actually were cause of great division within the church. I byli powodem wielkiego rozłamu w zborze, w kościele. Because some of the Christians who'd sacrificed to the emperor, Ponieważ byli tacy, nazywali się chrześcijanami i oni się poddali i złożyli tę ofiarę dla imperatora. later on they repented and wanted to come back. Niektórzy z nich właściwie upamiętali się po tym, pokutowali, chcieli powrócić do grona wierzących. And some Christians said, yes, let them come back if they've really repented. A niektórzy wierzący powiedzieli, dobrze, niech powrócą, jeśli naprawdę upamiętali się. But some were very hardline and said, no way, there's no way back. A inni byli bardzo twardzi i powiedzieli, nie ma szans, nie ma żadnego powrotu dla nich. So that actually caused a split in the church. I to spowodowało rozłam zboża. So particularly in North Africa, there were two churches. I szczególnie w północnej Afryce, tam były w ogóle jakby dwa kościoły. One who allowed repentant sinners to come back. Jeden, który pozwalał i dopuszczał, że pokutujący grzesznicy mogli powrócić. One who said repentant sinners can't come back. A drugi, który mówił, że pokutujący grzesznicy nie mogą wrócić. But we can blame Decius and Valerian for that. Ale możemy po prostu winić Deciusza i Valeriana za to. So I've got two more bad emperors. Jeszcze mam dwóch innych złych imperatorów. Okay, here's another one. Kolejny. A man called Diocletian. Dioklecjan. And he reigned from 284 to 305. On panował od 284 do 295 roku naszej ery. And he made 4 decrees.
I 5 takich dekretów ustanowił. 5 takich bardzo mocnych rzeczy zrobił. Number 1. Pierwszy. Oh, sorry. I'll let you get out. You're okay. I'm just putting the heating back on. All right. Okay. Sorry. Well, we can't have no heating. Yeah. Okay. The first decree was all church buildings must be destroyed. Pierwszy był, wszystkie budynki, gdzie wierzący się spotykali, muszą być zniszczone. And all Bibles burnt and all worship prohibited. Wszystkie Biblie muszą być spalone i wszelkie uwielbienie i czczenie Boga niebios ma być zabronione. Number 2, all ministers of the church must be imprisoned. Drugi dekret. Wszyscy, którzy głoszą i służą w Kościele, muszą być uwięzieni. And all the church leaders must sacrifice or be tortured. I wszyscy przywódcy kościelni muszą złożyć tą ofiarę cesarzowi albo będą torturowani. And then the fourth decree was I czwarty dekret. all citizens have to sacrifice or die. Wszyscy obywatele muszą złożyć tą ofiarę albo umrą. Now that persecution was worst in the eastern part of the empire. I to prześladowanie, ta fala prześladowania była najgorsza w wschodniej części imperium. But it wasn't so bad in France and Spain and Britain. A nie było aż tak źle w Francji, w Hiszpanii, ani w Brytanii. Now it's interesting that the church stood up to Diocletian better than it did to Decius and Valerian. Ciekawe jest to, że zbór lepiej się ustał przy Dioklecjanie niż przy tym Walerianie i tym Deciuszu. But there were many martyrs. Ale było bardzo, bardzo dużo, których umarło dla Chrystusa. Now what did Jesus say? Co Pan Jezus powiedział? He said, I'm going to build my church On powiedział, ja będę budował mój kościół and the gates of hell shall not prevail against it. i bramy piekła nie zwyciężą nad nim. And how hard the gates of hell tried. I jak mocno i usilnie bramy piekła starały się zwyciężyć nad Kościołem. Okay, here's another one. Kolejny. This man was called Galerius, Ten się nazywał Galeriusz. and he reigned from 305 to 311. I panował od roku 305 do 311 naszej ery. And he became the emperor in the east. I stał się jakby imperatorem na wschodzie. And the persecution there became even more violent. I prześladowanie tam stało się bardzo, bardzo gwałtowne. But in the west, Ale na zachodzie Constantine became the emperor. Konstantyn stał się imperatorem. Now you know where he was proclaimed emperor, don't you? Czy wiecie, gdzie Konstantyn został uznany jako imperator? Very near here. Bardzo blisko stąd. It was in York. W Jorku. And I can take you to the very spot where he was proclaimed emperor. Mogę was wziąć do dokładnego miejsca, gdzie jego uznali jako imperatora. And there's a cross been raised there. I tam ktoś postawił krzyż w tym miejscu. And round the bottom it gives you the date when Constantine was proclaimed emperor. I tam na spodzie jest napisana data, kiedy Konstantyn stał się imperatorem. In those days there were about 3 emperors, W tamtych czasach w rzymskim emporium było 3 takich cesarzy, imperatorów i każdy starał się być na czele. So first of all, Constantine controlled Britain, France and Spain. Więc na początku Konstantyn miał pod swoją władzą Brytanię, Francję i Hiszpanię. And there was a man called Maxentius who controlled Italy and North Africa. Był inny, który nazywał się Maxentius i on kontrolował Włochami i północną Afryką. Now, Maxentius was anti-Christian. Maxentius był bardzo przeciwny chrześcijaństwie. But Constantine was tolerant. Ale Konstantyn był tolerancyjny. He had a British mother Miał matkę Brytyjkę. who we think was a Christian. Myślimy, że może była wierząca, może była. Some people call her Saint Helen. Niektórzy ją nazywają święta Helena.
And we have a church in York called St. Helen's Church. I w Yorku jest kościół, który nazywa się Kościół Świętej Heleny. So interesting the background that he had. Ciekawe skąd on wyszedł. And Konstanty actually entered Rome and became the emperor. Wszedł do Rzymu i przejął władzę jako imperator. That was in 312 AD. To było w 312 roku naszej ery. Now he made a proclamation of toleration of all religions. I on taki dekret dał, że będzie tolerancja wszelkich religii, wszystkich religii. And we can say this, he signed up to the Christian faith. I możemy powiedzieć, że on się jakby podpisał pod wiarę chrześcijańską. Now you notice I say he signed up to the Christian faith. Zauważcie, ja użyłam słownictwa, podpisał się jakby pod wiarę chrześcijańską. He didn't get baptized. Ponieważ on nigdy nie był ochrzczony. Until he was about to die. Aż dopóki nie był blisko śmierci. And there was a reason for that. I był powód, dlaczego tak zrobił. He murdered dozens of his relatives. On w swoim życiu zamordował dziesiątki swoich krewnych. And there was a false doctrine going around at that time in the church. I w tamtym czasie fałszywa doktryna się krążyła w kościele. And the false doctrine was that all the sins you'd ever done would be forgiven once you were baptized. I ta fałszywa doktryna, która krążyła w kościele, była ta, że jak będziesz ochrzczony, to wszystkie twoje grzechy przeszłości będą wybaczone, jak będziesz ochrzczony. But after that you were on your own. Ale jak będziesz po tym chrzcie, już będziesz sam zostawiony dla siebie. So he wanted to get everything covered before, just a moment or two before he died. Do tego chrztu, że chciał pokryć całe swoje życie i momenty przed swoją śmiercią ten chrzest nastąpił. So you can see how early false doctrine came into the church. Widzicie, jak wcześnie fałszywa nauka weszła do kościoła. But we can thank God for Constantine in that he did bring peace to the church. Możemy podziękować Bogu za Konstantynę, bo po prostu taka ulga przyszła do kościoła, trochę pokoju było. But here's the bad news. Ale też jest zła wieść, zła wiadomość, nie tylko dobra. After in the end he established the Christian church as the chief religion of the empire. I to jest bardzo zła wiadomość, ponieważ w końcu on ustanowił, że chrześcijaństwo będzie główną religią Imperium Rzymskiego. And many pagans just converted to Christianity. I bardzo dużo poganów po prostu jakby konwertowało się na chrześcijan. And they brought their gods with them. I ze sobą przynieśli i wnieśli do kościoła wszystkich swoich bożków i bałwanów. And that's where the worship of saints came from. I stąd właśnie przyszło to czczenie świętych. And many of the pagan priests became Christian clergy. I niestety bardzo dużo tych pogańskich kapłanów szybko stało się klerem chrześcijańskim. And the Vestal virgins became nuns. I te takie ze świątyni, te panny ze świątyni stały się po prostu zakonnicami. So it's so sad, isn't it? To jest takie smutne. That when Constantine gave liberty to the church, but he allowed in paganism that wasn't repented of. Więc Konstantyn dał jakby wolność Kościołowi, ale dopuścił i dozwolił, że pogaństwo mogło wejść i przejąć główne szczeble w Kościele. So you may think that Constantine saved the church from destruction by persecution. Może można pomyśleć, że Konstantyn uratował Kościół od zniszczenia przez prześladowania. But he brought in destruction by paganism. Ale wniósł i wprowadził zniszczenie Kościoła przez pogaństwo. Now, Jesus is in charge of his church. Ale Pan Jezus jest na czele swojego Kościoła. On dba, on troszczy się. And he said, the gates of hell shall not prevail against it. I powiedział, bramy piekła nie będą miały zwycięstwa nad Kościołem moim. So I'm not going to talk anymore today. Nie będę już więcej mówił dzisiaj. But if I come back again, ale jeśli wrócę,
I'd like to talk about Satan's attack on the church through religious deception. Będę bardzo chciał mówić na temat szatana atak na Kościół Boży przez religijne zwiedzenie. Because that was happening just at the same time as the persecution. Ponieważ tamto już się działo w tym samym czasie, gdy prześladowanie przychodziło. Okay. Okay.